Drodzy Państwo, żyjemy w ciężkich czasach. Tak się, wiecie, zastanawiałem i nad tym naszym światem. I mam wrażenie, że większość z nas uważa się za najmądrzejszych w dzisiejszych czasach. Ludzie sami budują swoją moralność na bazie własnych doświadczeń i przekonań. Sami budujemy swoją wizję świata, swoją prawdę. Oczywiście uogólniam, ale mam wrażenie, że taki jest trend. A jeżeli chodzi o tą prawdę, to wiecie, no nie ma wielu prawd. Jest jedna prawda. I która prawda jest tą faktyczną prawdą? Prawda? أشهد أن لا إله إلا الله. Prawda jest tylko jedna. Tak samo w kwestii Boga. Albo Bóg nie istnieje, jak twierdzą ateiści, albo wręcz przeciwnie. Istnieje jako najwyższa, inteligentna istota odpowiedzialna za powstanie wszechświata. Także jak jest naprawdę i jak to sprawdzić? Po pierwsze, moim zdaniem potrzebna jest pokora. Wyzbycie się wszelkiej arogancji i myślenia, ja wiem najlepiej. To jest bardzo ważne. Trzeba zdobyć się na dystans do wszystkiego, co programowało nas przez lata. Mam na myśli szkołę, media, rodziców, znajomych itd. Warto stać się taką tabula rasa, czyli czystą kartką gotową przyjąć argumenty racjonalne, prawdopodobne i oparte na faktach naukowych. Moim zdaniem, słuchajcie, wystarczą jedynie 2 książki, żeby przekonać się i dojść do uczciwych wniosków. Pierwsza książka to, uwaga, to jest ta książka. Książka pod tytułem Bóg urojony Richarda Dawkinsa. Richard Dawkins to jest swoista ikona nowego ateizmu, taki prorok ateistów. A jego książka to jest taka Biblia współczesnych niewierzących. Śmiało można tak powiedzieć. Ta książka sprzedała się w jakimś niesamowitym nakładzie. Był w ogóle bestseller. Także wiecie, no dla ateistów musi być to wiarygodne źródło i chyba jest to dla nich książka wielce przekonująca i kluczowa, jeżeli chodzi o dyskurs między teistami a ateistami. Ja nie będę recenzował tutaj tej książki. Mam nadzieję, że znajdę troszkę więcej czasu w przyszłości i taką recenzję czy analizę tej książki zrobię. Nie czas na to teraz. Ale zachęcam Was do przeczytania tej książki jako pierwszej i przeczytania nie tak, wiecie, jak jakąś powieść do snu, tylko z ołówkiem w ręku, z zakreślaczem w ręku, żeby sobie te kluczowe argumenty pana Richarda gdzieś tam wytłuścić, żeby móc do nich wrócić i wiecie, no przeanalizować tą książkę tak jak się powinno, prawda? Przeczytajcie ją myśląc krytycznie, to jest bardzo ważne. Kluczowe argumenty Dawkinsa w tej książce to jest niestety cynizm i krytyka instytucji religijnych. Moim zdaniem w 80% na tym, czy może w 70% opiera się ta książka. Autor tej książki w ogóle zapomina, że istnieją też inne religie. Skupia się przede wszystkim na chrześcijaństwie, na Biblii, na instytucji Kościoła. Tak jakby nie istniały inne religie typu judaizm, czy islam, czy jeszcze inne. Znaczy wspomina o nich tam pobieżnie, ale uważam, wiecie, że to jest wielce niekompetentne podejście do tematu religii czy Boga, jeżeli autor sam przyznaje, że nie czytał w ogóle Koranu. Także cóż to jest za opracowanie naukowe, skoro autor nie traktuje w ogóle poważnie tematu i nie przygotowuje się merytorycznie do tematu. Nie wnikam już głębiej w to, ale to też powinno dawać do myślenia, jakimi jakościowymi argumentami cechuje się ta książka. Ale sprawdźcie sami, nie chcę wam też propagować swojej tu opinii i wciskać do głowy moją opinię. Każdy ma swój rozum. W każdym razie druga książka, którą polecam po lekturze Richarda Dawkinsa, to jest książka pod tytułem Bóg istnieje i napisał ją pan Antony Flew. Flew, nie wiem jak to się czyta, Flew chyba. Co ciekawe, Antony Flew też był ateistą przez dziesiątki lat. Po tych latach zmienił zdanie. Także wydaje mi się, że to o tyle to jest ciekawa książka, w szczególności dla ateistów, że pisał ją de facto człowiek, który przez większość życia tym ateistą był. Flew był kiedyś tym, kim dziś jest Dawkins. On też był ikoną ateizmu. Co ciekawe i co ważne, Antony Flew twierdzi, że całe życie kierował się rozumem. I właśnie ten rozum doprowadził go do wiary w Boga. Antony Flew doszedł do wniosku, że wszechświat musiał mieć
stwórcę, czyli taką inteligencję przez duże I. Co bardzo istotne, Antony Flew odnosi się właśnie do książki Dawkinsa Bóg urojony. Jakby nie pomija jego argumentów. Nie powiem, że to jest bezpośrednia i stricte tylko i wyłącznie odpowiedź na pozycję Richarda Dawkinsa, ale w wielu miejscach odnosi się właśnie do treści i do argumentów z książki Bóg urojony. Dlatego też warto zapoznać się z tymi dwiema książkami. Porównać jedne i drugie argumenty z pokorą i przy użyciu rozumu oszacować, co faktycznie ma więcej sensu. Moim zdaniem dla osób rozsądnych, pokornych i uczciwie szukających prawdy te dwie pozycje mogą wystarczyć, by odpowiedzieć sobie na pytanie zawarte w tytule tego filmu. A jeśli interesuje Was mój zestaw 12 pytań do ateistów, zostańcie do końca tego filmu. W zasadzie już powinien się gdzieś pojawiać odnośnik do tego filmu, także zachęcam do obejrzenia. I chyba tyle. Wydaje mi się, że naprawdę te dwie pozycje są wystarczające, żeby mieć jakiś ogląd na ten bardzo ważny temat, jeżeli nie najważniejszy w naszym życiu. Dziękuję za uwagę, dziękuję, jeżeli ktoś dotrwał do końca tego filmu. Kłaniam się i widzimy się w następnych materiałach. Wszystkiego dobrego.